Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym filmie takie małe urządzonko, które może w dużym stopniu przyczynić się do sukcesu naszej domowej hodowli. Urządzenie, o którym mówię, to jest miernik pH. Jest on za niewielką kwotę, bo w granicach 20 zł kosztuje. I dzięki temu w łatwy, szybki sposób możemy sobie przemierzyć wartość tego pH w naszych zbiornikach. Jak wiadomo, pH w takim bardzo dużym skrócie to jest miara zasadowości bądź też kwasowości wody. Od tej zasadowości i kwasowości zależy, czy ryby, czy mieszkańcy w naszym akwarium, tych, których chcemy trzymać, przeżyją. No bo jeżeli będziemy trzymali ryby w zbyt zasadowej wodzie, a będą musiały być w zakwaszonej, no to wtedy one będą chorować, a w konsekwencji mogą umrzeć. I tyczy się to również w drugą stronę, jeżeli będziemy mieli wodę zbyt zasadową, zbyt kwaśną, a ryby będą lubiały zasadową, no to wtedy niestety, ale również mogą w konsekwencji umrzeć. Osobiście bardzo nie lubię testów kropelkowych, a to urządzenie jest w cenie, no chyba nawet tańsze jest od testów kropelkowych. I w krótką chwilę mogę przemierzyć wszystkie te zbiorniki, które mam. Tutaj u siebie mam ich około 20, a testami kropelkowymi musiałbym się, no niestety, ale troszeczkę pobawić. A w ten sposób włączam urządzenie, wkładam do każdego zbiornika z osobna i gotowe. Wiem już co i jak. Wiem, czy muszę korygować te moje zbiorniki, czy też jest wszystko w porządku. Miernik przed pierwszym użyciem bardzo dobrze by było skalibrować i w tym celu właśnie producent do miernika dodaje nam dwie saszetki takiego proszku, który rozpuszczamy w wodzie destylowanej. Jeden o wartości pH 4, a drugi o wartości 6,8 zbliżonej do 7 i dzięki temu możemy skalibrować to urządzenie. Rozcieńczamy właśnie w wodzie demineralizowanej i wiemy, że taki roztwór ma tą wartość, będzie miał taką wartość pH. Ja z uwagi na ilość tych moich zbiorników zdecydowałem się i no, taki zabieg kalibracji trzeba powtarzać co jakiś czas. No, wiecie, to się rozkalibrowuje w momencie, kiedy robimy dużo tych pomiarów. Zdecydowałem się zamówić sobie gotowe odczyny pH. Jedno wartości 4, drugie wartości 7. Dzięki temu będę w stanie, no nie będę musiał się bawić. Zresztą ja nie mam u siebie osmozy jeszcze, bo możliwe, że w przyszłości sobie założę. Nie będę miał problemów, więc po prostu nalewam sobie z tej buteleczki odczyn i dzięki temu wiem, że ten odczyn ma wartość taką, jak ma mieć, czyli 7 bądź też 4. Mogę skalibrować szybko miernik, szybko urządzenie. Miernik kalibrujemy w ten sposób, że wkładamy go do roztworu o pH, które znamy i czekamy minutę. Po minucie trzymamy przez chwilę przycisk Kal przez 5 sekund i wtedy mamy już go ustawiony, ustabilizowany. Po takim krótkim zabiegu miernik mamy gotowy do akcji i jestem sam ciekaw, jakie mi pokaże wartości w tych moich zbiornikach. 6,6 tutaj, 7,18, coś wysoko. Urządzenie bardzo proste w obsłudze, wystarczy włączyć na on, zanurzyć w wodzie i gotowe. O, ja mam sondę mokrą, dlatego tutaj te pH mi tak skacze, bo przemierzyłem wszystkie zbiorniki przed chwilą. Sonda po takiej kalibracji, ona się będzie, jak wiadomo, jak już powiedziałem, będzie się rozstrajać. I co jakiś czas trzeba ją właśnie sprawdzić, przetestować, jak tam odbiegają jej pomiary od tego, jak powinny wyglądać. I przy tylu zbiornikach, co ja mam, przydałoby się nawet ją co takie jedne pomiary. No bo ja mam tutaj 20 zbiorników, jeszcze troszeczkę takich 20 szkieł, jeszcze troszeczkę takich zbiorników, gdzie tam testowo próbuję jakieś takie swoje rzeczy. No to ponad 20 testów. Przydałoby się co jedno badanie robić taką kalibrację. Co prawda nie będę, znając życie, tak często tego robił i sprawdzę z ciekawości, jak ta sonda będzie się rozstrajać. No i dam Wam znać w komentarzach. Jeżeli Wy już macie doświadczenie z tego typu urządzeniami, no to również napiszcie, bo jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to będzie się zachowywać, jakie dokładne to urządzenie będzie po iluś pomiarach. W przypadku, gdybym miał tylko i wyłącznie jeden zbiornik, to myślę, że spokojnie raz na miesiąc wystarczy, żeby sprawdzić sobie, czy się rozstroiło. Myślę, że to w zupełności wystarczy taki tutaj pomiar raz na miesiąc, więc to jest dużo lepsze niż jak na przykład standardowe testy takie kropelkowe, których ja osobiście bardzo nie lubię. Kilka rzeczy tutaj jest takich, które nie są oczywiste, trzeba je przeczytać z instrukcji, a wiadomo, jak wszyscy korzystamy z instrukcji obsługi. Ta membrana tutaj, tu jest pod spodem taka membranka i jeżeli ona przeschnie, to wtedy miernik może
ulec uszkodzeniu. Dlatego producent zaleca trzymanie całej tej sondy, nawet włożonej do roztworu takiego jak mamy tutaj, czyli albo do roztworu o pH 7 bądź też o pH 4. Zanurzamy tą sondę w takim roztworze i w ten sposób przytrzymujemy ten miernik. Wiadomo, że pewnie większość z nas tak nie będzie robić, ale dobrze by to było chociażby zamoczyć, żeby ta sonda była mokra, żeby to nie ulegało przeschnięciu. I z tego co czytałem, to jeszcze nie wolno tego trzymać w wodzie demineralizowanej, żeby to nie było po prostu wsadzone w demineralce, bo również może ulec uszkodzeniu przez to ta sonda. 6,4, 7,5, 6,6. Ciekawy pomiar. I teraz zbiorniki te, które mamy tutaj. Są to moje krewetkaria, zbiorniki, które skłoniły mnie do tego, żeby zamówić właśnie ten miernik. Nie wiem, czy wspominałem Wam, chyba tak, że chcę się pobawić z rozmnażaniem tych moich karidin, które tutaj mam. One są w zbyt wysokim pH, z tego co ja się orientuję, bo kiedyś mierzyłem kropelkowymi testami, one pokazywały cudawianki, one tam powyżej 8 pokazywały pH. No jestem ciekaw, czy rzeczywiście ma powyżej 8, czy też może nie. Z tymi karydinami też jest związany temat, do którego dążę, z którymi robię film, ale o tym za chwileczkę. Sprawdźmy najpierw, jakie tutaj mamy te pH. Mam tyle tej rzęsy, że ciężko jest wsadzić ten miernik. Wiele się nie pomyliłem, bo miernik mi pokazuje też poniżej 8, 7,5, w granicach 7,5 mi pokazuje. Troszeczkę dużo, jak dla tego typu krewetek, bardzo dużo. Był moment, że właśnie one mi padały, nie wiedziałem czemu. Najprawdopodobniej to był moment, kiedy to podłoże aktywne, które tutaj jest, straciły swoje właściwości i przestało właśnie zbijać pH, które tu mam. Ja u siebie w kranie mam bardzo miękką wodę i w momencie, kiedy do akwarium dostanie się coś, co może nam zakwasić, bądź też sprawić, że ta woda będzie zasadowa, no to wtedy akurat ta woda jest podatna na to i te wahania tego pH mogą nastąpić. No, w tych zbiornikach moich mam wysokie te pH. Muszę zacząć bawić się z tym zbijaniem go. Dobrze, że miernik zamówiłem, bo nawet bym się nie spodziewał tego, że mam tak wysokie te pH. I tutaj zbiorniczek, jeden z ważniejszych, jeżeli chodzi o pH, bo zbiornik testowy, zbieram ujęcia do niego, do filmu o nim od ponad pół roku. Pokazuje mi dziwnie wysokie pomiary. 7,5, 7,6. Strasznie wysokie jak na karidiny. Będę musiał je korygować. Powiem Wam, że jestem delikatnie przerażony odczynem pH. Szkoda, że wcześniej nie zainwestowałem i nie zamówiłem sobie takiego miernika, bo mam zdecydowanie zbyt wysokie pH w tych moich zbiornikach i będę musiał z nim walczyć, żeby je poobniżać, bo w niektórych przypadkach no, pewne problemy, które się pojawiały w tych akwariach, mogły być właśnie tym spowodowane, że te pH nie było takie jak trzeba. Jeżeli interesuje Was, jak będę zbijał te pH, no bo będę zbijał praktycznie we wszystkich zbiornikach. Niestety, ale muszę to zrobić. Niby wygląda, że wszystko jest ok, ale tak właśnie mi się wydawało, że tych krewetek jednak mogłoby być tutaj więcej, aniżeli jak ich jest. Będę zbijał te pH i w taki prosty sposób, czyli podłączeniem dwutlenku węgla, to tutaj też Wam pokażę, jak to można dwutlenkiem węgla wyregulować, także śledźcie kanał, ale pokażę Wam też jakieś inne sposoby, które ja będę próbował. Jeżeli Wy znacie również jakieś, no to napiszcie w komentarzu, jeżeli będą odbiegały od tego, co ja myślę, no to na pewno je przetestuję. I jeszcze jedna ważna rzecz. Woda z kranu. Sprawdzę, jakie pH ma susza. Sprawdzę, jakie pH ma woda u mnie w kranie, no bo to jest również bardzo ważne, żebym wiedział, od czego zaczynam. Czy ta woda od razu leje się do zbiornika o zbyt wysokim pH, czy też leje się do zbiornika taka, jaką bym chciał. pH mam u siebie neutralne, lekko zasadowe, 7,3. Jeżeli chodzi o krewetki te moje, no to troszeczkę za wysokie, no bo jednak tam by się przydało, żeby one były niższe. Postaram się zbić je w akwariach, a potem zobaczę, jak będzie to oddziaływało podmiana wody, no bo wiecie, że jest duży skok pH, no to nie jest zbyt dobre dla naszych mieszkańców. Lepiej już, jak to hula, to lepiej już, żeby utrzymywane było na tym wyższym poziomie, tak jak jest. No zobaczę, jak to się uda, no jednak wolałbym te pH obniżyć po to, żeby one było tak
takiej wartości, jakiej powinno być. No bo jestem ciekaw, czy tych krewetek może być jednak dużo więcej, niż jak ich mam. Przynajmniej powinno ich być więcej, niż jak ich mam. Miernik, gdy do nas przychodzi do nas już z bateriami. I baterie znajdują się tutaj u góry. W momencie, kiedy chcielibyśmy je wymienić, to wysuwamy tą szufladkę i w łatwy sposób mamy do nich dostęp. I baterie, jakie tutaj mamy, to mamy 2 razy LR44. 3000 years later. Dobra, miernik mam już u siebie jakiś czas i mogę się wypowiedzieć na temat kalibracji. Po sprawdzeniu tutaj, po przerobieniu testów w tych wszystkich moich zbiornikach, jednak muszę zrobić kalibrację. Na szczęście ta kalibracja jest bardzo szybka. Te pojemniki, te dodatkowe bufory o wartości pH i 4 i 7 też nie są drogie. Miernik sam w sobie też nie jest drogi. Widziałem, że ostatnio był nawet w promocji za 14 czy 15 zł można go było kupić. Tak więc to nie są duże koszta, a i tak jest to dużo wygodniejsze od testów kropelkowych i dużo szybsze od testów kropelkowych.